Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 3510i. Zobaczymy pod klapką, jaką telefon obsługuje baterię oryginalną. Tu widzimy, jest to BLC1. Jest to oczywiście bateria oryginalna, jaką producent tutaj nam wrzucił do tego telefonu. I tu widzimy produkcja Made in China w Chinach. I zobaczymy sobie pod baterią. Tu mamy u samej góry oczywiście Nokia, wyprodukowana na Węgrzech. Marka Nokia również produkowała telefony w Niemczech, w Finlandii, w Rumunii i oczywiście w Chinach. I tu mamy jeszcze napis łącznik Instytut Łączności. Tak przeważnie pisało w tych starszych Nokia na początku. I tutaj obok tego widzimy 2002. Pewnie ten telefon był wyprodukowany w 2002 roku, ale dla pewności zobaczymy później jeszcze kodem serwisowym. I tutaj oczywiście model Nokia 3510i. Teraz sobie telefon uruchomimy i zobaczymy jego podstawowe funkcje i jak to wszystko wewnętrznie w nim wygląda. Tu oczywiście ustawiamy sobie godzinę. Od razu może przejdziemy do kodu serwisowego, sprawdzimy gwiazdka kratka, 4.0 kratka. I to się zgadza, telefon został wyprodukowany, widzimy w 2002 roku, w grudniu, 17 grudnia. I tu u góry mamy wersję naszego softu. Zobaczcie sobie, jak ten telefonik fajnie się prezentuje, mimo że już posiada pełnoletność. Tu wiadomości, naprawdę wiadomości bardzo przyjemnie się pisze, SMS-y na tym starym telefoniku bardzo wygodnie. Według mnie oczywiście, może Wam coś oporowo klawisze działają, ale jak mówię, jeśli działają klawisze oporowo, to wystarczy je wymienić, membrankę wymienić i będzie wszystko w porządku, bądź może jakieś inne problemy występują, a to już inna sprawa. I tu widzimy czat, spis połączeń, dźwięki, profile, ustawienia, galeria, gierki, organizator, aplikacje, dodatki, usługi. My sobie przelecimy jeszcze raz i wejdziemy sobie w naszą galerię, w nasze dźwięki. Tu mamy pusto niestety, grafika nam wyskoczyło. To musimy chyba tutaj zajrzeć, o, w tym miejscu. Aha, i tak, i teraz sobie sprawdzimy nasze oryginalne dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta i posłuchamy sobie, jak ten telefon głośno gra. Oczywiście ten telefon nie posiada MP3, taką bardziej monofonię i polifonię odtwarza.
Jak widzimy, tu wszystkich dzwonków jest aż 34, 35 dzwonków, więc mamy co wybierać do ustawień naszego dzwonka. My sobie przejdziemy dalej, zobaczymy jeszcze inne ciekawe opcje w tym telefonie. W ustawieniach mamy oczywiście ustawień naszego wyświetlacza, ustawień zabezpieczeń, ustawienia fabryczne, takie podstawowe tutaj opcje i wchodzimy sobie w galerię, zobaczymy co tam w galerii. Dźwięki, grafika, tu już byliśmy. I zostały jeszcze nasze gierki. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli mieliście taką Nokię, bądź macie taką Nokię, taką bardzo ciekawą gierkę w tym telefonie. Ja właśnie dobrze pamiętam, jak się ćpało w nią. Tu Skydriver. Skakało się takim spadochroniarzem, który musiał właśnie skoczyć do odpowiedniego punktu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Naprawdę dość ciężko sobie tak trafić, jeśli chodzi o tego spadochroniarza. Za chwilę wam pokażę, jak to mniej więcej się tutaj w tej Nokii prezentuje ta gierka. Bardzo prosta, oczywiście bardzo słaba graficznie, ale bardzo przyjemnie się w tą gierkę tutaj gra. I tu widzimy, ten spadochroniarz tu sobie leci. Jak osiągnie odpowiedni pułap wysokości, to wtedy piątką wypuszczamy sobie spadochron i musimy kierować go tak, żeby idealnie nam na środek wpadł w taki właśnie punkt specjalny wyznaczony. To poświecimy już te 2 minutki i zobaczymy, czy nam się to po prostu uda. O, widzimy już ten punkt, tak miga nam. Myślę, że to widzicie, za tym ludkiem. O, wypuściłem spadochron. I teraz trzeba kierować na ten właśnie punkt. Jeśli sobie obniżymy gościa, tak teraz w dół, to jak upadnie nam, to wtedy będzie niezaliczone, dlatego że po prostu kierowaliśmy go tylko w dół. Musimy sobie tak trafić, latając, nie obniżając go w dół. O, i widzicie, i tak wylądował troszkę za punktem i tutaj pokazują, ile punktów nam dają za ten skok. Wiadomo, im bliżej, tym lepiej i lepszy po prostu wynik i rekord. Taka gierka mało wymagająca, ale bardzo prosta i naprawdę wciągała w tamtych czasach. I nawet wtedy niekiedy, teraz sobie nawet niekiedy czasem człowiek zagra, jeśli ma na to ochotę, jeśli oczywiście taką Nokię posiada. My sobie wyjdziemy z tych aplikacji, z tej właśnie, w którą sobie graliśmy. Troszkę dość długo nam się tutaj chyba nam się przycięło. Nie udało się. I tu jeszcze gierki mamy. Zobaczymy sobie, jakie te gierki jeszcze są. Jakieś, nie wiem, nieznane. Wejdziemy sobie w jedną jeszcze, zobaczymy przy okazji, jak już jesteśmy przy tych grach. Aha, tu jest tenis, naprawdę też fajna. Tenisa już nie pamiętam. Ale można sobie poćpać w tenis. Wiadomo, jakość tu jest bardzo słaba. Ale fajnie to wygląda. Nawet w takiej starszej Nokii z 2002 roku. O, i tu pokazuję punkty u samej góry. Wychodzimy sobie z tej gierki. Oczywiście to są gierki oryginalne, niedogrywane. Ale dość długo z tej gierki nam widzę wychodzi. Ten system już troszkę zrobił dość słaby. I zobaczymy sobie jeszcze przy okazji tą pierwszą gierkę. Co tam ona nam prezentuje. Jakieś kostki. No coś z kostkami. No, nie wiem, o co tu chodzi. Może wy wiecie. I wchodzimy sobie z tego wszystkiego i zobaczymy teraz podstawowe funkcje tego telefonu. Tutaj jakie są. Najważniejsze oczywiście. Też troszkę musimy dłużej czekać, aż telefon nam się tutaj jest. I przechodzimy dalej. W organizatorze widzimy budzik. Wyszło mi. Budzik, kalendarz. No i tyle mamy. No, bardzo ubogo.
Nie widzę nawet tutaj. O, jest. Dodatki. W dodatkach mamy kalkulator, oczywiście. Myślałem, że nie ma kalkulatora nawet w telefonie. Minutnik, stoper, portfel. Tutaj wpisujemy sobie takie podstawowe funkcje. Ten telefonik posiada. Naprawdę bardzo polecam ten telefon. Ja go posiadam w kolekcji. Jak widzicie, naprawdę w bardzo dobrym stanie ten telefon. No co prawda odnawiałem go, bo obudowę dokupowałem oryginalną w bardzo dobrym stanie, ale oczywiście jeśli chodzi o funkcjonalność klawiszy, to działają na poziomie tej Nokii, jakby była nowa ze sklepu. Teraz sobie zrobimy demontaż i montaż tej Nokii. Ściągamy tą klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM. No karty pamięci już nie, bo nie ma. I teraz podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę. Tutaj od samego dołu. Najlepiej tutaj z tej strony, gdzie są złącza. Podwadzamy takim otwieraczkiem bądź innym płaskim narzędziem podobnym, prowizorycznym i jedziemy tutaj na samą górę i robimy to samo z drugiej strony. No i w banalny, prosty sposób tutaj obudowa została zdjęta w tym telefonie i teraz widzimy, telefon posiada jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Są to śrubki gwiazdkowe, takiej samej wielkości. Tutaj odkręcamy je wszystkie. Coś mi się obraz przyciemnił i druga śrubeczka poszła. Jedziemy z kolejnymi śrubkami i jeszcze nam zostały dwie śrubki. I ostatnia śrubka. Nie wiem, czy udałoby Wam się takim mini śrubokrętem odkręcić te śrubki. Naprawdę byłoby bardzo ciężko, jeśli w ogóle by Wam się to udało zrobić. No cóż, jeśli odkręcamy taką twardą Nokię, to musimy mieć konkretny sprzęt, żeby takie śrubki konkretne właśnie udało się odkręcić. No chyba, że to jak kolega kiedyś wspomniał, że nożem można tutaj, ale nie wiem, czy taką Nokię udałoby Wam się tutaj nożem odkręcić. No chyba, że macie jakąś wprawę, bądź sobie te śrubki przecięcie na pół, to może by się udało. I teraz podwadzamy tą Nokię w jakim praktycznie miejscu, ale najlepiej u samej góry, tutaj gdzieś w tych miejscach. I tutaj płytka cała nam wyskakuje w tej Nokii. Widzimy naszą całą płytkę. Tu mamy na płytce nasz głośniczek od rozmów w tym miejscu. Tu są styki naszego wyświetlacza. Tu wszystko jest całość spojona, więc raczej się tego nie wymienia. Tylko jeśli tu już wymieniamy element na przykład wyświetlacza, no wiadomo, jeśli chodzi o głośniczek, to możemy wymienić, ale jeśli chodzi o wyświetlacz, to już raczej wymieniamy z całą tą płytką, bo nie ma sensu tutaj już kombinować, bo jeśli chcemy wymienić nasz wyświetlacz, to odrywamy go tutaj, bo tu jest wszystko spojone. I teraz widzimy naszą płytkę główną, tak się ona prezentuje. Praktycznie to nie ma jakichś większych zastosowań, bo to jest Nokia bardzo prosta, tylko z kolorowym wyświetlaczem. I na korpusiku widzimy zasięg, tu złącza, ładowanie. Zapraszam również na kolejne filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Cześć!